Tusum Sangye Dam Jeje Ngovo, Rinczen Jinguru Jasue Shauda, Garding Zumba Mevede, Panden Lama Tambe Shabje Do, Chema Meva, Goye Rabdo Dude, Gosum Gova, Chembesha, Zashin Japso Chewo, Jewane, Zera Tamje Don, Dravar Meva, Jeso Zondo, Panden Doje Shangwa Rigun Shabda, Lama Karma Ba, Jinguru Gunjin Jone, Sishi Bajuri, Dam Nanjurma. Chene Gunje Jebo Wonjur Shojong Persian Jambrella, Nanjur Sije Kubendu Don Rame Tuje Jong Sudu Jawan Obe Manjong, Donga Sonju Temba Bevesha Chinze Wesser Javan Yugo, Tejo Dembe Jansen So Yunten Sangye Gundan Yam Nayang, Garding Sangye Lejang Hawaii, Zawe Lame Shabla Shasene, Dason Rove Lana Chula Chong. Good morning. Welcome back to our discussion on three principles. Witam ponownie w naszej dyskusji na temat trzech głównych zasad. Yesterday we have been completed the first two, which is the renunciation and the bodhicitta. Wczoraj omówiliśmy dwie pierwsze zasady, to znaczy wyrzeczenie i bodhicittę. Now, this morning, number three, the principle, which is the profound view or the correct view, Tibetan call Yang Takpe Tawa. Dziś będziemy mówić o głębokim poglądzie. To, co po tybetańsku głębokim, czy też poprawnym, całkowicie czystym poglądzie, po tybetańsku nazywa się to Yang Dakpe Tawa. Yang Takpa means actually Yang and the Takpa, and we use sometimes the Takpa, but there are two different terms, Takpa and the Yang Takpa. Takpa is just a pure, but the Yang Takpa is completely free from mistakes. Jeśli chodzi o to słowo Yang Dak, czasami używamy samego słowa Takpa, czasami Yang Takpa. Otóż samo Takpa oznacza po prostu czysty, tak jak czysty w swojej istocie, tak jak czyste złoto, czysty w swojej esencji. Natomiast Yang Takpa znaczy całkowicie wolny od wszelkich błędów. And sometimes we can use a complete purified. Czasem można powiedzieć całkowicie oczyszczony. Here, Tsongkhapa says, Nilu tobe sherab medena nginjung changshu semna komje jang sibe zawa chubar menube tijir tendu tobe tablambe. If you lack the wisdom that realizes the absolute truth or nature, although you have generated renunciation and a bodhicitta, but still you will be incapable of cutting through conditioned existence at its root. Therefore, exert yourself in the methods for realizing interdependence. Tsongkhapa mówi na ten temat. Jeśli brak ci mądrości rozumiejącej ostateczną prawdę, czy ostateczną naturę, ostateczną rzeczywistość, to mimo iż posiadasz wyrzeczenie i bodhicittę, i tak będziesz niezdolny do przecięcia więzów uwarunkowanej egzystencji, Dlatego ćwicz się w metodach, które pozwolą ci urzeczywistnić to realize interdependence? Yes. Metodach pozwalających urzeczywistnić współzależność. Interdependence, Tibetan word tendel, which means every circumstances or anything that in this world or in the phenomena, nothing can be survived without depending to other circumstances. Let's say when we talk about the cause and the result, Tibetan words ju
and then Dribu. Ju is a cause, and then Dribu is a result, and it's a result. But when you use the name Ju or cause, because of the result, then you name Ju or cause. If Ju, the phenomena of Ju or cause, is nothing to do with the result, interdependent, completely independent, and are not necessary to rely on other factor, then we don't need to call Ju. It is not Ju, it is not cause. Because this phenomena, the cause, does not depend on the result. As well as the result is independent, because the result does not depend on the cause. But it's not that. It's not that the situation, because the cause is very much dependent on the result, and the result is very much dependent on the cause, so cannot survive independently without dependent to each other. So that is the entire meaning of interdependence, or the Dendel in Tibetan. Ta współzależność, po tybetańsku tendrel, to oznacza, że, czyli jakby dosłownie to jest oparcie się zależne od czegoś, tak dosłownie. Oznacza to, że w uwarunkowanej egzystencji każda rzecz, każde zjawisko, cokolwiek się przejawia, potrzebuje warunków, jest zależne od innych zjawisk, nie może pojawić się samo z siebie. Tak jak na przykład mówimy o przyczynach i skutkach. Gyu jest po tybetańsku przyczyna, a drebu owoc, rezultat. Gdyby w tym kontekście mówić, że rezultat nie potrzebuje przyczyny, albo że przyczyna nie przynosi rezultatu, to nie byłoby w ogóle mowy o przyczynach i skutkach. One zależą całkowicie od siebie. Jedno zależy od drugiego. Gdyby było tak właśnie, jak powiedziano, że przyczyna nie ma nic wspólnego, nie jest zależna od skutku, skutek nie jest zależny od przyczyny, to wówczas nie miałyby ze sobą nic wspólnego, nie byłyby po prostu jednym. Dlatego jeśli pojawia się owoc, to znaczy, że czy skutek, to jest on zależny od przyczyny. Przyczyna jest powiązana ze skutkiem. I nic w tym świecie nie może się pojawić niezależnie od czegoś innego. Takie jest znaczenie tej współzależności, tendrel. Nagarjuna says, you know, right? Lama, you know, right? Okay. Zawashirab. Very clearly stated. Tenjing Rinjung Mayimbe Chunga Yoba Maino. Teacher Tony Mayimbe Chunga Yoba Maino. I just read in Tibetan because in case maybe some of you thought maybe it just come from your mouth. No, it's from the Nagarjuna. So therefore, which means there is no single the phenomena that is not interdependent arising. Therefore, all the phenomena are empty. Na przykład Nagarjuna w Mula Madhyamika Karika, czyli wprowadzenie do rdzennych wersetów Madhyamiki, mówi w ten sposób, że nie ma żadnego zjawiska, przy czym Rinpoche mówi, że najpierw wyrecytował po tybetańsku, żebyście nie myśleli, że on to zmyśla, że to z jego ust pochodzi. To jest faktycznie cytat z Nagarjuny, który mówi, że nie ma żadnego zjawiska, które byłoby niezależne od innych zjawisk. Dlatego wszystkie zjawiska są puste. And as well as Nagarjuna says, the state of interdependence is the treasure of the Buddha's teaching. The treasure, Nze, Tibetan word Nze, is the treasure. So, which means for the practice of a ground, the interdependence is needed. For the practice of the path,
interdependence is there. And in order to achieve the fruition in the interdependence is there. So therefore interdependence is the the key issue to the Mahayana view, Mahayana meditation, and the Mahayana conduct. If one lack understanding or the realization or the knowledge of interdependence, then one cannot go through the 5 paths and the 10 bhumis. So therefore, our practice, even the daily practice, like doing prostration, doing kora, chanting sadhanas, reciting the mantras, the understanding or the knowledge of interdependence is need to be applied together. Nagarjuna mówi też, że ten stan współzależności, ta współzależność to jest skarbnica, czy najistotniejszy skarb nauki Buddy. Najważniejsza, najbardziej drogocenna z nauk Buddy. Ta współzależność, zrozumienie współzależności jest ważne w kontekście podstawy do ścieżki. Zrozumienie tej współzależności jest ważne na ścieżce. Zrozumienie współzależności jest ważne, czy też ta współzależność jest ważna w osiągnięciu rezultatu, owocu ścieżki. Wręcz można powiedzieć, że ta współzależność to jest klucz do nauk Mahayany, do poglądu, medytacji, postępowania w Mahayanie. Gdy brak nam wiedzy, brak zrozumienia o tej współzależności, to nie jesteśmy w stanie kroczyć kolejnymi 5 ścieżkami bodhisattwy, nie jesteśmy w stanie przechodzić przez 10 stopni bodhisattwy. Dlatego jest też ważne również w naszej codziennej praktyce rozumieć i stosować to, co wynika z tego zrozumienia współzależności w zwykłych, codziennych praktykach, chociażby kiedy wykonujemy pokłony, kiedy obchodzimy święte miejsca, kiedy recytujemy mantry i tak dalej. Stale współzależność ma zastosowanie. Therefore, everything arises from interdependence. From the interdependence, we talk about nirvana. Because of interdependence, we talk about samsara. Because of interdependence, and we talk about every notion, up, down, left and right, you and me, and the right and the wrong, and big and the small, everything, the function of the relative function is very much depend on the tendril, the interdependence. So, when we talk about the shunyata, emptiness, Tibetan word tongbani, the shunyata is not something that we are negating everything. No. So we never say there is no nirvana, there is no samsara. If you keep on saying no samsara, no nirvana, that's not the concept or the idea of emptiness or shunyata at all. The shunyata means that something we understand clearly, or we have a very basic knowledge of everything is arising from interdependence. It arises, yet lack of a solid. Arises everything, yet not inherent existence. Because of this, and we say, all phenomena is empty. Dlatego można powiedzieć, że wszystko powstaje poprzez współzależne uwarunkowanie. Nirvana powstaje, czy nirvana przejawia się dzięki współzależnemu uwarunkowaniu. Samsara powstaje przez współzależne uwarunkowanie. Każde pojęcie, takie jak prawo, lewo, ja lub ty, mały lub duży, wszystko zasadza się na współzależnym uwarunkowaniu. Tak samo, kiedy mówimy shunyata, w sanskrycie shunyata, zwykle tłumaczymy jako pustka, po tybetańsku tongpani, nie oznacza, że zaprzeczamy istnieniu zjawisk. Shunyata nie polega na tym, iż twierdzimy, że nie ma nirwany, nie istnieje samsara, nie istnieje nirwana.
Shunyata nie oznacza negowania, nie oznacza nieistnienia zjawisk. Shunyata oznacza, czy też jasne zrozumienie shunyty oznacza, iż rozumiemy, że wszystko przejawia się jedynie poprzez współzależne uwarunkowanie. A więc przejawia się, ale jest pozbawione samoistnego, niezależnego, substancjalnego bytu. Wszystko przejawia się właśnie poprzez tą współzależność i to oznacza, że jest puste. Dlatego jest właśnie shunya, puste. Tibetan word tongpa and the tongpa ni, two terms you must understand. Tongpa is just empty, like an empty cup, empty house, right? So empty cup means there's no water, there's no tea, so just the cup is there, but there's no water and the tea inside the cup. So you use empty cup. House, no things, no people inside the house, and you call empty house. Nobody is there, so empty house. But that is not the real concept of shunyata or tongpa ni. That is just a tongpa. But when we use a tongpa ni is a very profound term, which means everything is there. Samsara is there, nirvana is there, divines are there, the six realms are there, right? Everything is there, yet absence of its solidity, absence of reality, absence of inherent existence. Why they are arise, why you see all kinds of things, why you see the object, why you hear the sound, why you smell the smell, why you are able to perceive all this? Because of emptiness, because of interdependence. The power of interdependence is there. Because of this, we are able to perceive. And we are able to label, say this is right and this is wrong, this is sweet, this is sour, this is right and this is wrong. All these notions that you are able to make it because interdependence. So this is the meaning of tongpa ni. Są dwa tybetańskie wyrazy, które brzmią bardzo podobnie, ale nie powinno się ich mylić. Jest tongpa, co oznacza pusty, i tongpa ni, pustość. Otóż to tongpa to jest taki wyraz, który używany jest również w codziennym języku. Oznacza pusty, w sensie jakby wypróżniony, nie ma w nim niczego. Na przykład naczynie zostało wypróżnione, kubek jest pusty i niczego w nim nie ma, więc on jest tongpa. Albo na przykład dom, w którym nie ma nikogo, nie ma żadnych mebli, jest zupełnie pusty, nic w nim nie ma, więc jest tongpa. Ale tongpa ni oznacza coś innego. Ta końcówka ni ma niezwykle głębokie znaczenie. Ona oznacza pustość, nie to, że brak czegoś, tylko to, co jest puste. Pustość rzeczy, to znaczy, jeśli mówimy tongpa ni, to znaczy, że to wszystko przejawia się. Jest samsara, jest nirvana. Coś ma naturę bóstwa, jest czyste, ale jest pozbawione realności, pozbawione substancji, pozbawione samoistnego, niezależnego bytu. To, że potrafimy widzieć kształty, to, że możemy słyszeć dźwięki, czuć zapachy i tak dalej. Czemu jest to możliwe? Właśnie dlatego, że te zjawiska są puste, charakteryzuje je pustość i przez współzależne uwarunkowanie przejawiają się, tak, że możemy je postrzegać, z powodu współzależnego uwarunkowania możemy używać takich pojęć jak prawo czy lewo, coś jest słodkie, coś jest gorzkie, coś jest małe, coś jest duże, bo wszystko jest współzależnie uwarunkowane. I takie jest znaczenie tongpa ni. Nie oznacza ona nieistnienia, tylko przejawianie się przez współzależność. Why I am here explained more about this, because the concept or understanding of emptiness is very dangerous if your knowledge goes too wrong. That's why Nagarjuna says, "Tongpa ni la tanya na shira chuna phungwanju."
tongpa nila ta nyena, if you perceive or understand the meaning of emptiness wrongly, then there is a danger. This danger is most dangerous to your path. So therefore, yeah. You go ahead. Czemu tak dużo o tym mówię? Czemu tak wyjaśniam to? Ponieważ pojęcie pustki może być błędnie zrozumiane, a jeśli błędnie się go rozumie, to staje się to bardzo niebezpieczne. Dlatego na przykład Nagarjuna mówi, że jeśli źle zrozumiesz pustość, jest to niebezpieczne. I to błędne rozumienie jest, można powiedzieć, największym niebezpieczeństwem, największą przeszkodą i największym niebezpieczeństwem na ścieżce. I give you another simple example. Dam wam inny, prosty przykład. Tibetan word Rinczen and Rinczen. There are two terms. Those the great, highly realized being interpreters in the past, Lord Zawa. So from their wisdom. So they are very beautiful and they're very profound. Rinczen is a nature. Like someone is very aggressive, if someone is very angry, easy to get angry, someone, so this is your temporary nature, because everybody runs away from you. They don't want to get close to you, because he is always angry. I don't want to get close to him, because if he comes towards you, then you take another way, right? So you feel something not really comfortable when you see her or him who is someone aggressive. So you will say, oh, we can't change him or her because this is her nature. And someone is very much talkative, and then he's nature, this is his or her nature, so we can't change him. But it doesn't mean that you can't change him. You can change by training, by practicing, or by thorough training. This individual, his or her nature can be changed. That's the Rinczen, but that's not Rinczen ni. That's his or her Rinczen or nature. Dam inny przykład, który jasno pokaże taką różnicę. Są takie dwa pojęcia tybetańskie, Rinczen i Rinczen ni. Wielcy uczeni w przeszłości, wielcy tłumacze wprowadzili te dwa pojęcia w taki bardzo piękny i głęboki sposób, pokazujący te dwa różne rodzaje natury. Otóż Rinczen znaczy natura, ale w znaczeniu takiej tymczasowej natury. Na przykład ktoś z natury jest gniewny, z natury jest agresywny. No i oczywiście, kiedy ktoś ma taką naturę, to wszyscy przed nim uciekają. Widzi ktoś, na przykład idzie ta osoba z naprzeciwka, więc od razu się omija szerokim łukiem, ponieważ wie, że jest to nieprzyjemne. Albo ktoś jest gadułą z natury i też się unika, bo nie chce się tracić czasu na gadanie. Ale tę naturę można zmienić. Ona jest czymś takim tymczasowym. Przez ćwiczenie się, przez świadomą pracę nad sobą ten rodzaj natury można zmienić. That is his or her temporary attitude, the nature of his or her attitude. It's a Rinczen, it's a nature, but can be changed under circumstances. But if you say that is his or her Rinczen ni, then cannot change. So therefore, when you call Rinczen ni, the individual's Rinczen ni is his or her very true nature. That is, their mind is always clear, always brilliant, always free from any the negative substances. So our mind is pure, never defiled, never diluted. Our mind is basically or innately very clear and pure. That is sentient beings' Rinczen ni, which this nature never changes under any circumstances, any influences, but this very true nature, Rinczen ni, never changes. So that is you see the profound word ni. So it gives you profound understanding. A więc to, że ktoś jest właśnie gniewny czy agresywny, to jest jego czy jej natura,
ale w takim sensie tymczasowej natury, powierzchownej natury, która może być zmieniona. To jest właśnie to Rangshin. Natomiast kiedy mówimy Rangshin Ni, to słowo Ni oznacza naturę w sensie najgłębszej, takiej wrodzonej, niezmiennej natury, czym jest tak naprawdę w ostatecznym sensie. I ta ostateczna natura każdego, niezależnie od tego, jakie ma te powierzchowne nawyki i przyzwyczajenia, ta natura umysłu to jest zawsze jasność, klarowność, przejrzystość umysłu, jest niezależna od jakiejkolwiek substancji. Jest to ta wrodzona natura, która jest zawsze czysta, zawsze niezmienna. To jest właśnie Rangshin Ni, ta ostateczna natura sama w sobie. I bez względu na okoliczności, ćwiczenia, zmiany i ich rodzaj tego powierzchownego charakteru, Rangshin Ni pozostaje zawsze niezmienna. A więc widzicie, jaka jest różnica między naturą, a tą ostateczną naturą, wrodzoną naturą. So you can understand how helpful with the practice of emptiness and the shunyata. Because if you dissociate this knowledge, the knowledge or the understanding of emptiness, and then simply or merely practicing compassion, loving kindness, and the relative bodhicitta can be deteriorated after some time by negative, strong negative influence. You can change because for some days you are very compassionate and you are practicing loving kindness. You are a very loving person and a very compassionate person towards the other beings, but because of the lack of the understanding or the realization of emptiness, so this relative bodhicitta, relative compassion, relative loving kindness cannot help you to overcome your shortcomings. So therefore, once your relative bodhicitta, compassion, loving kindness associate or mingle or practice inseparable with the emptiness, then these compassion, loving kindness, and the relative bodhicitta can never deteriorate. In fact, they multiplies or increase. So that's because of the power of realization of emptiness. So therefore, the interdependence and the shunyata is the key point and the key important for the practitioners. A więc widzicie bardzo jasno na tym przykładzie, że ta właściwe zrozumienie pustości, która jest tą ostateczną naturą zjawisk, jest czymś bardzo ważnym. Gdyby praktykowało się tylko ten względny, relatywny aspekt bodhicitty, taki jak współczucie, miłującą dobroć, rozwijałoby się właśnie ten bodhicittę, to może ona ulec osłabieniu, pomniejszeniu w zależności od okoliczności. Możemy być przez jakiś czas bardzo dobrzy, współczujący, ale jeśli brak nam zrozumienia tongpa-ni, pustości wszystkiego, to względne współczucie w pewnych okolicznościach może w nas osłabnąć i ono też nie wystarczy do ostatecznego pokonania wszystkich naszych splamień i słabości. Dlatego połączenie praktyki tej bodhicitty, miłującej dobroci i współczucia ze zrozumieniem pustości wszystkich zjawisk, to ten aspekt względny i urzeczywistnienie tego, zrozumienie i urzeczywistnienie tej pustości sprawia, że ten względny aspekt, miłująca dobroć, współczucie, że one się nie pomniejszą, a wręcz dzięki zrozumieniu pustości pomnożą się, staną się o wiele większe dzięki realizacji pustości. Dlatego zrozumienie i urzeczywistnienie pustości jest kluczem do wszystkich praktyk. That's why bodhisattvas, until they reach to the path of a sin, Tibetan word Tonglam, those bodhisattvas we call the bodhisattvas of the ordinariness, the ordinary bodhisattvas. When you reach to the path of a sin, Tonglam, then we call those bodhisattvas the Arya bodhisattvas, noble bodhisattvas. Why noble? Tibetan word Pakpa, Pakwe Changsem, the noble bodhisattvas.
why you call bodhisattvas the Arya bodhisattvas or the noble bodhisattvas? Those bodhisattvas now able to mingle or make an inseparability the relative bodhicitta and the compassion, loving kindness with the realization of shunyata. Dlatego bodhisattwowie aż do czasu, gdy dotrą do tak zwanej ścieżki widzenia, nazywani są jedynie zwyczajnymi bodhisattvami. Dopiero kiedy osiągnie się tą ścieżkę widzenia, wtedy stają się oni arya bodhisattvami, czyli szlachetnymi bodhisattvami. W sanskrycie to jest arya, po tybetańsku pakpe dziangdziupsem, czyli szlachetni bodhisattwowie. Nazywa się ich tak dlatego, ponieważ oni są zdolni połączyć tę względną bodhicittę, miłującą dobroć i współczucie z urzeczywistnieniem pustki, z urzeczywistnieniem szunyaty. So if you analyze as an ordinary being who has a problem with our confusions, Nyenpa. Let's say if I have a problem with the anger, as a practitioner or Mahayana practitioner who is trying to apply the corrective view in a meditation, but there's no capacity or I am incapable to see anger is empty. Very difficult. Right from the beginning, you can't say, oh, your anger is empty, not truly existent. So practice that. Okay, I try my best. When anger arises, it's empty, no anger. You try to combat or negate empty, but it gets worse, the situation actually sometimes, because then you get more pressure and the sweats, and it's very difficult. You get more restless, and then sometimes you go crazy. Say that there is the angry. Why you deny? Say there's no angry. There's no anger. There is the anger, and in fact there are more powerful anger. So you deny there's no anger. So that sort of complication arise, right? So instead of that, instead of looking directly into the anger circumstances, so you think of this interdependence, cause and effect. Where does anger arise and how? So anger is very much depends on the cause and the effect, cause and the condition. Anger cannot survive or exist independently. It needs the cause and the condition. Someone who irritates you, so this is the cause and the condition. And myself, the cause and the condition, because from the beginning of samsara, I'm so familiar with it, and a lack of diligence, lack of wisdom. So therefore, I can't see through what is the anger, and I couldn't get through the anger. So there are so many things. So therefore, anger arises. So anger has no power to stand or to exist independently. So if you apply this analysis, thorough analysis, then slowly, gradually, you can bring down the power of anger. Right? So this is our beginner process to overcome anger wisely. Jeśli analizować, czy jeśli wziąć pod uwagę zwykłe istoty, takie, które wciąż są jeszcze trapione splamieniami, emocjonalnymi splamieniami, po tybetańsku Nyenpa. Weźmy taki przykład. Jeżeli pojawia się we mnie gniew, mam gniew, jeśli jestem praktykujący Mahajanę i próbuję zastosować zrozumienie pustości, próbuję myśleć, że gniew jest pusty, nie jestem zdolny tego zrobić tak naprawdę. Na początku nie da się tak po prostu zobaczyć, aha, gniew jest pusty w swojej istocie. Przez samo tylko myślenie, że tak jest, czasami bywa, że jeszcze bardziej się rozgniewamy albo zaczniemy spinać się wewnętrznie, pocić się, bo przecież widzimy powód do gniewu, ale nauki Mahajany mówią, nie okazuj gniewu. Może to być jeszcze większe napięcie. Możemy zacząć wręcz mówić dla kogoś, przecież czuję, że jest gniew, widzę, że jest gniew, czemu zaprzeczasz, czemu mówisz, że gniew jest pusty, skoro ja go doświadczam?
Nie, zamiast tego, zamiast próbować od razu myśleć o pustości gniewu, powinniśmy przede wszystkim zrozumieć, że gniew jest czymś współzależnym, że nie istnieje sam z siebie, niezależnie od przyczyn i okoliczności. Powstaje tylko poprzez przyczyny i warunki i zależy od nich. Na przykład jest ktoś, kto pojawia się jako obiekt gniewu. Jestem ja, który mam nawyk reagowania na tego typu obiekty gniewem. I przez te przyczyny i warunki pojawia się reakcja gniewu. Ponieważ brak mi mądrości, ponieważ brak mi wyćwiczenia w rozumieniu ostatecznej natury tej sytuacji, dlatego powstaje gniew. I dzięki takiemu skrupulatnemu analizowaniu zaczniemy coraz bardziej rozumieć, że gniew nie jest czymś samoistnym, czymś, co się przejawia samo z siebie, realnie, substancjalnie. Kiedy poprzez tę analizę zrozumiemy, że jest jedynie przejawem powstałym poprzez przyczyny i warunki, to powstanie w nas zrozumienie, powstanie w nas mądrość, która pozwoli nam przeciwstawić się temu gniewowi i go pomniejszyć. Nagarjuna says, Mula Ranavali, Jiwa Shebe, Jiwa She, Jiwa Shebe, Mita She, Mita Nila Jushebe, Tambechunya Tokonju. Those who understand or realize what is born or birth, then from there you can move to the understanding or the knowledge of what is cessation. The cessation comes from its birth, right? So something need to be take a birth, then it leads to the death, which is the cessation. If you analyze carefully these two notions, and it leads to the understanding of impermanence. So you will see, I was born, right? I was born with the cause and the condition and the karma, so I was born. Now I'm surviving, but I'm aging day to day, yes. This is because of I'm very much dependent on the cause and the condition, which shows I'm not independent. And eventually, under any circumstances, by old age or any other unexpected circumstances, so I will die. So that is also because of the cause and the condition. So everything is impermanent. I don't need to be worried about so much, right? So I have to be much more relaxed. This is a very natural of the phenomena. So it helps you to reduce your stress, unnecessary stress, and the needless anxiety, where you can practice very comfortably and very simply and very joyfully. So that's why Nagarjuna says, Jiwa Shebe, Jigwa She, Jigwa Shebe, Mida She. Mida Nilan Ju Shebe. If you are totally realize the characteristic of the impermanence, then you can realize the ultimate Dhamma, which is Shunyata. Nagarjuna powiedział w Rinczen, czyli w różańcu klejnotów, Ratnavali w sanskrycie, powiedział, że kto rozumie, czym są narodziny, czy czym jest powstawanie, ten rozumie, czym jest znikanie albo śmierć, można to i tak przełożyć. Ze zrozumienia narodzin powstaje zrozumienie umierania. Rozumiemy, iż umieramy, bo się narodziliśmy. Jedno jest zależne od drugiego. Gdybyśmy się nie urodzili, to byśmy nie umierali. Kiedy rozumiemy te dwa, to rozumiemy nietrwałość. Rozumiemy, że z określonych przyczyn i warunków, określone przyczyny i warunki doprowadziły do tego, że się urodziliśmy. Teraz żyjemy, nasze życie trwa, ale cały czas nasze życie jest uzależnione od różnych przyczyn i warunków. I kiedyś przyjdą takie okoliczności i żyjemy, ale wciąż się starzejemy. Pewnego dnia przyjdą takie okoliczności, w których zakończy się nasze życie, w których przestaniemy umrzeć. Jeśli zrozumiemy dobrze wszystkie te przyczyny i warunki, to zrozumiemy, że wszystko jest nietrwałe, że w tym świecie uwarunkowanym nie ma niczego trwałego.
A więc zrozumiemy, że nie ma czym się przejmować. Taka jest natura rzeczy. Jeśli to zrozumiemy, to będziemy mniej lękać się o to, że kiedyś umrzemy. Będzie mniej stresu, mniej napięcia z tym związanego. Będziemy mogli po prostu praktykować w taki bardziej prosty, radosny, niestresowy sposób. Dlatego Nagarjuna powiedział, jeśli zrozumiesz cechy nietrwałości, to zrozumiesz ostateczną dharmę, siuniatę, czyli pustkę. So, what you can understand from this statement of Nagarjuna, to me, very clear, this shows or this indicates this practice of or the understanding or the knowledge of interdependence is nothing to do with the philosophy. It's nothing to do with the scholar. It's nothing to do with something that extraordinary training of your mind. This is our daily life. If you base on the knowledge of interdependence, I am very sure eventually you will get a very freedom of free individual. What we need is we need to free from disturbances, difficulties, unwanted situation. We call this as a freedom, isn't it? So that you can survive, that you can exist freely, that without interruption, without hindrances, without obstacle, that without disturbances. So this is what we call ultimate state, where you can learn this from the beginning of our daily life. So every situation, when you are happy, think of interdependence. When you are unhappy, think of interdependence. Not only think, analyze, investigate, train with the interdependence. So eventually, then you will be free from all these, the negative or the disturbing circumstances. So that's why interdependence is needed in our daily life. Co możemy zrozumieć, czego nauczyć się z tych słów Nagarjuny? Według mnie to pokazuje to, że wiedza o współzależnym uwarunkowaniu nie jest tylko czymś filozoficznym, nie jest tylko czymś dla uczonych, nie jest jakimś sofistyką intelektualną, ale odnosi się do naszego codziennego życia. Kiedy zrozumiemy współzależne uwarunkowanie, współzależność, to jestem pewny, że będziemy stawać się coraz bardziej wolni. Wolni od trudności, od niechcianych okoliczności, wolnych od różnego rodzaju problemów. Dzięki zrozumieniu tej współzależności zobaczymy, że wszystkie trudności, wszystkie te niechciane okoliczności czy warunki powstają z określonych przyczyn, z określonych warunków. I im bardziej to zrozumiemy, im bardziej będziemy to analizować, tym bardziej uwolnimy się od niesprzyjających, niechcianych okoliczności. Dlatego właśnie uważam, że to zrozumienie współzależnego uwarunkowania powinno się stosować w swoim codziennym życiu. Chandrakirti, he stated in the Madhyamika Avatar Lama, Umalanjupa Sheja. He stated, Sosuchiwo namne tokbeching, meto nanjur panam chowaju, to nam lopra churba kangimba, number 20 kenam song. Sosuchiwo namne tokbeching, ordinary beings bound tightly by thoughts. Okay, now this is very important words. What does it mean? Ordinary beings, the bound tightly by concept and the thoughts. Does not mean the concept itself is bad or the thoughts themselves is bad. But as long as you grasp to them solidly, then the disturbance is there. Then effectiveness is there. Otherwise, if you just let it be, let it arise and let it go.
So the thoughts themselves do not disturb you. And the concepts themselves do not disturb you unless you hold them solidly, tightly, with the strong grasp. That's the Chandrakirti stated. Why they are diluted their mind, because of you are hold on to very tightly, very solidly. Therefore, the thoughts and the concepts become your disturbance. Chandrakirti w Madhyamaka Avatara mówi: zwykłe istoty związane są mocno tym, co można przetłumaczyć jako pojęciowym myśleniem, konceptualnym myśleniem. To nie znaczy, że pojęcia, koncepty, że same w sobie są złe, ale kiedy lgniemy do tego rodzaju myśli, to wtedy staje się to niedobre, bo staje się przyczyną cierpienia. Jeżeli jednak po prostu pozwalamy powstawać tylko takim pojęciowym myślom i znikać, a nie lgniemy do nich, to one nie są w żaden sposób szkodliwe. Dopiero kiedy lgniemy do takich myśli, trzymamy się ich sztywno, stają się wtedy przyczyną cierpienia. Zaślepiają nasz umysł właśnie dlatego, że tak kurczowo się ich trzymamy. Chandrakirti does not blame on thoughts and the concepts. Never. Those great Mahasiddhas in India, none of them blame on the concept and the emotion and the thoughts. Never. That's why the second state, verse, mito nanjur panam chowajur. Mito, the directly translate is the thoughtless. But it does not mean thoughtless. What does it mean? Let thoughts arise, but don't hold on to. Let it arise and let it go naturally. And so then, Chandrakirti says this is the yogi, Mito Nanjurpa. Those who does not hold on to concept and the emotion, thoughts solidly, tightly, yet thoughts and the concepts, emotion arise, but they never disturb you. That state, if you reach that state, so Nagarjuna, Chandrakirti call this individual is yogi, Mito Nanjurpa. Chandrakirti nigdy nie narzeka na myśli, ani inni wielcy mistrzowie indyjscy nigdy nie obwiniali myśli, że są one czymś złym. Nic podobnego. A jednak znajdujemy takie stwierdzenie, że dosłownie mito, czyli nie mający pojęć, wolny od pojęć, bez konceptów, bez pojęć, to jest jogin. Ale to nie oznacza, że on nie ma myślenia, tylko że pozwala powstawać pojęciowemu myśleniu, nie lgnąc do niego, nie chwytając się tych myśli, tylko pozwalając im odejść. To znaczy, że ten, kto nie lgnie do myśli, kto pozwala im powstać, ale nie lgnie do nich, ten ktoś jest joginem. To jest ten tak zwany mitok naljorpa, czyli ten jogin wolny od konceptualizacji. Mitok naljorpanam, troll chursing. Troll chursing means the individuals who understand clearly thoughts and the concepts arise, yet these are free from inherent existence. Let it arise and let it go. You don't hold on too tightly, solidly. Then Chandrakirti says, Mito Nanjurpan Chowajur. So these individuals liberated from the confusion. Więc Chandrakirti mówi właśnie, że ten jogin wolny od konceptualizacji jest kimś wolnym. To znaczy nie jest tak, że on jest że nie ma całkowicie pojęć, że jest bezmyślny. Natomiast pozwala powstać myślom, ale widzi, że nie są one samoistnymi bytami. Nie lgnie do nich, pozwala im swobodnie odpływać. Wówczas ten ktoś staje się wyzwolonym, staje się wolnym. Now third verse, Chandrakirti continues, by practicing of shunyata,
then if you are able to survive with the emotion, with the concepts, and with the thoughts, yet these do not disturb you. You can have them. This is nothing wrong. Yeah, nothing wrong. You can have them. But make sure these do not influence you or make you change. Then he says, fourth verse says, that's the great result of your analysis of shunyata. Dalej Chandrakirti mówi, że jeśli przez praktykę szunyaty, pustości, jesteś zdolny myślę nad słowem, jesteś zdolny iść dalej z emocjami i konceptami, to one nie stanowią przeszkody. To znaczy, że można mieć pojęciowe myślenie, nie ma w tym nic złego, ale chodzi o to, żeby nie lgnąć do niego, żeby nie trzymać się go tak, żeby ono nie zmieniało żeby ono nas nie zmieniało naszego postrzegania. I jeśli ktoś tak to widzi, to znaczy pozwala powstać tym pojęciom, ale do nich nie lgnie, to jest wielki rezultat, wielki owoc analizy pustości, analizy szunyaty. And then at the same time, what you can understand from these states, sometimes we have a misconcept or misbelief or misunderstand with the word of yogi. Does not mean the yogi because only knowledge or understanding of a transformation. But Chandrakirti says, you are already yogi as long as these negative circumstances do not disturb you. You are yogi. You are free. Right? So these 4 verses is very essential teaching of Chandrakirti, very helpful to us if we carry on our practice along with these 4 verses from the Chandrakirti. Jak należy to zrozumieć? Czasem bywa to zrozumiałe błędnie. Niektórzy myślą, że jogin to ktoś, kto ma wiedzę o przemienianiu, umie przemieniać okoliczności, zjawiska. Tymczasem nie. Jogin to jest ktoś, kogo okoliczności i warunki nie zmieniają. Po prostu jest się wolnym, niezależnie od okoliczności i warunków. Tak to jest zdefiniowane. Te 4 linijki, których nauczał Chandrakirti, są niezwykle ważne. Jeżeli mielibyśmy je w pamięci, stale je analizowali, będzie to dla nas bardzo pomocne. That's why here Tsongkhapa says, exert yourself, therefore, in the methods for realizing interdependence. Dlatego Tsongkhapa mówi tutaj w tym naszym głównym tekście, ćwicz się w metodach prowadzących do zrozumienia współzależności. What we need is we have to be very capable to cut through conditioned existence at its root. Right? Tibetan word sipe zawa. Sipa is the samsara. The root of samsara, kore zawa. The root of samsara is what? Ignorance. What is ignorance? The ignorance is that you are incapable to walk with it. You don't know the idea. You don't have an idea what's going on, what to do. So therefore, it's given here very good idea and a very good path and a method to how to get rid of or cut the root of samsara. The root of samsara is ignorance. So in order to cut the root of samsara, one should gain the knowledge of interdependence. So without the gaining experience or the knowledge of interdependence, this individual cannot go directly into the realization of emptiness. So the processes, the steps are very important that we need to apply in everyday life.
Nothing to do with the sessions, morning session, afternoon session, or evening session, but it's something very much our life, which need to go with the profound understanding of interdependence. Trzeba być zdolnym, aby przeciąć się przez korzeń samsary. To, co po tybetańsku nazywa się sipet cała. Cała to jest korzeń. Sipa to jest cały przejawiony świat, inaczej można powiedzieć korłe cała, czyli korzeń samsary. Po to, żeby się przez to przeciąć, trzeba się przeciąć przez niewiedzę. Brak tego podstawowego zrozumienia natury zjawisk, ta niewiedza jest właśnie korzeniem samsary. Ale nie jesteśmy, to znaczy, że jesteśmy niezdolni pracować z tym, nie jesteśmy w tej chwili zdolni do zrozumienia tego. Dlatego potrzebujemy metody, która pozwoli nam przeciąć się przez ten korzeń samsary, czyli przez niewiedzę, skoro nie potrafimy jej tak po prostu wyrugować od razu. I po to właśnie, jak nauczane jest w tej zwrotce, potrzebujemy głębszego zrozumienia współzależnego uwarunkowania. Bo bez tego zrozumienia współzależności nie będziemy w stanie wejść w zrozumienie pustki, nie będziemy w stanie urzeczywistnić pustki, jeśli nie rozumiemy współzależności. I to jest coś, to zrozumienie współzależności, co powinniśmy praktykować w codziennym życiu, nie tylko w sesjach rano czy wieczorem, ale w kolejnych sytuacjach, w codziennym życiu powinniśmy dostrzegać współzależność zjawisk. Relatively, we do practice like a devotion. Relatively, we do practice loving kindness and a relative compassion, a relative bodhicitta, practice of impermanence. But then what you understand is that these practices is not a direct contradict to the root of samsara, which is ignorance, right? Because nobody will be liberated fully when you practice of a relative bodhicitta alone, without the realization of a shunyata, or emptiness, then the simply practicing relative loving kindness and compassion, one cannot be enlightened at all. Therefore, the Dharmakirti, Shujitava, he says, Chamso Monang Gamechi, Shindu Nyeba Sajume, Nikunti, it's our Tayanji Sodawai. Chamso Monang Gamechi, Cham is loving kindness, so, etc., which means compassion, the devotion, or the relative bodhicittas are not directly contradict to the root of samsara. A więc na tym poziomie względnym, relatywnym rozwijamy oddanie, rozwijamy miłującą dobroć i współczucie, praktykujemy tą względną, relatywną bodhicittę, kontemplujemy, rozumiemy coraz bardziej nietrwałość, ale powinniśmy wiedzieć, że samo w sobie te etapy czy te poziomy praktyki nie przetną korzenia samsary, nie wykorzenią podstawowej niewiedzy. Sama tylko względna bodhicitta bez urzeczywistnienia pustości nie pozwoli nam uwolnić się od podstawowej niewiedzy. Dlatego Dharmakirti mówi, miłująca dobroć i tak dalej. To i tak dalej odnosi się oczywiście do współczucia i tych wszystkich innych szlachetnych właściwości. Ta miłująca dobroć i tak dalej nie są w stanie przeciąć korzenia samsary. When you practice loving kindness and the compassion, you have a sense of like a strong attachment to the object, sentient beings as an object, and yourself as a practitioner of a bodhicitta, relative bodhicitta and the compassion, loving kindness. And you have a strong attachment and hold on to the practice of compassion itself, and the loving kindness itself, and the relative bodhicitta itself. So that all the notions you have a sense of a touch, they are truly existing and existence. And you have a true kind of attachment to these three are inherently existence. On this base, and you are practicing right? Because you saw someone, he is really in trouble, then you want to help him or her,
to get rid of their problem. So with that sense, you understand this individual is truly there. His or her pain and suffering or misery is truly there. And with that perspective, and you are trying to apply bodhicitta and compassion. So this is not the idea of the shunyata at all. But the real shunyata or real bodhicitta, ultimate bodhicitta and compassion is one should understand or fully realize the sentient beings in not truly existed. Their pain and miseries not truly existed. But because of the power of ignorance, so they hold on to the pain as a pain, suffering as a suffering. So that because of the dualistic mental attitude, so as a result, you are still wandering in this samsara. To get rid of that, one should apply the shunyata, inseparability of the relative compassion with the shunyata. So that this practice is a direct contradict to the root of a samsara. So therefore, with this practice, can eliminate the root of the samsara. Kiedy rozwijamy miłującą dobroć i współczucie, to powiązane jest to ciągle jeszcze z pewnego rodzaju przywiązaniem do poczucia, że istnieje obiekt, któremu współczujemy. Są istoty, które doświadczają cierpienia. Jesteśmy my, którzy odczuwamy współczucie. Współczucie wciąż jeszcze jest czymś realnym. Tego rodzaju współczucie, miłująca dobroć, bodhicitta pozostają tą względnymi, ponieważ relatywnymi, względnymi, ponieważ ciągle jeszcze jest to poczucie, że jest obiekt, jest ktoś, kto odczuwa współczucie i jest samo współczucie. A więc, ponieważ jest to lgnięcie, samo w sobie te praktyki nie pozwolą nam wykorzenić samej istoty problemu. Z tą perspektywą nie zrozumie się, nie osiągnie się tej prawdziwej, ostatecznej natury rzeczywistości, którą jest shunyata, jest pustość. Dopiero dzięki zrozumieniu i urzeczywistnieniu shunyaty zrozumiemy, że faktycznie istoty nie są realnymi, samoistnymi bytami, że przejawiają się przez współzależne uwarunkowanie, że ich cierpienie też jest pozbawione realnego, samoistnego bytu. Ale ponieważ istoty tego nie rozpoznają, lgną do tego i dlatego doświadczają bólu jako bólu, cierpienia jako cierpienia i cierpią tak bardzo, ale nie będą w stanie zakończyć tego cierpienia, uwolnić się z samsary inaczej jak przez urzeczywistnienie pustości. Dlatego dopiero właśnie to urzeczywistnienie shunyaty jest tym, co zakończy samsarę, tym, co wyeliminuje podstawę, przyczynę wszelkiego cierpienia. So you need gross knowledge or understanding of why sentient beings wandering in this samsara. This is very important. You simply practice compassion, loving kindness, with the sense of knowing the suffering is truly there, their pain is truly there. This will not lead you to the omniscient state of Buddhahood at all, because this is very temporary compassion, temporary loving kindness. So you should understand why they are in the pain, why they are in the state of pain and the suffering and the misery. Why do they have the miserable life? Because of the ignorance, right? Because of the ignorance, because sentient beings being ignorant, therefore they are going through difficult time and a difficult life. They are suffering. They are miserable because of the power of a dualistic mental attitude, because of the power of the ignorance, because of a lack of understanding of shunyata or emptiness, because of a lack of awakening their mind, then they are in the state of suffering and the pain. So you see, this knowledge is related to the knowledge of shunyata or reality or absolute truth, absolutely or in the state of ultimate. None of them suffered. None of them wandering in the samsara.
So if they awaken the mind or open their wisdom, pain is gone, suffering is gone. Therefore, it's worthy to be compassionate. Because of this, I should generate compassion and loving kindness to help them, not in order to solve temporary problem, but ultimately none of them has suffered, so I just let them awaken the mind. I just let them have the knowledge and the wisdom. So this is my ultimate benefit and my ultimate help to them to awaken their mind. So understanding or the knowledge of shunyata leads the compassion and the loving kindness in a more profound way. Potrzeba nam najpierw tej zgrubnej, ogólnej wiedzy, czemu czujące istoty cierpią w samsarze. Gdy zrozumie się to wtedy widzi się, że samo tylko współczucie i sama miłująca dobroć, które podchodzą do cierpienia jako do czegoś realnego, nie pozwolą nam osiągnąć wyzwolenia z cierpienia. I same tylko te relatywne, dualistyczne, miłująca dobroć i współczucie nie doprowadzą do stanu Buddy. Trzeba zrozumieć, co jest faktyczną przyczyną cierpienia. Czemu w tym życiu czujące istoty tak bardzo cierpią? Cierpią z powodu niewiedzy, ponieważ lgną do wszystkich zjawisk jako realnych i dlatego doświadczają tak wiele trosk, cierpień, trudności, właśnie z powodu tego dualistycznego lgnięcia, z powodu niewiedzy, z powodu braku urzeczywistnienia pustki, z powodu braku przebudzenia umysłu. Kiedy to osiągną, zakończy się cierpienie. Ten rodzaj podejścia jest związany ze zrozumieniem ostatecznej prawdy, ostatecznej natury rzeczywistości. Rozumiemy, że w tym ostatecznym sensie nie ma samoistnych bytów, nie ma kogoś, kto cierpi. I jeśli czujące istoty otworzą swój umysł, kiedy zrozumieją, na czym polega podstawowa niewiedza, pozbędą się jej, to wtedy automatycznie zniknie też ich cierpienie. I dzięki temu zrozumie się, że warto właśnie jest mieć współczucie, powinno się mieć współczucie, bo to cierpienie jest usuwalne. Wystarczy, żeby czujące istoty zrozumiały naturę rzeczywistości, żeby doszły do zrozumienia tej ostatecznej prawdy. Wtedy będą w stanie osiągnąć prawdziwe, autentyczne wyzwolenie. A więc zrozumienie pustości nie sprawia, że współczucie i miłująca dobroć znikają, tylko są o wiele głębsze, sięgają przyczyny cierpienia i są o wiele silniejsze. If you analyze your attitude as a practitioner, you can observe, see that you are so fearful with the temporary problems. You are so fearful with the temporary illness, right? So when you hear somebody is ill, then you think, oh, I may be ill tomorrow. So for this, you spend a lot of money, right? Medication. If you are sick, you get help from the doctor, and you are so fearful. But you are never fearful with the root of samsara, never. So this is not so wise, isn't it? Because of our temporary sicknesses, illnesses, all these, the relative, the negative circumstances are all arise from the fundamental, powerful ignorance. Once you get rid of or cut off this root of samsara, then these illnesses and all the negative the circumstances in our life will be gone, no more existed. So therefore, to be awakened mind and to be wise, a good practitioner means we have to work for our fundamental, the powerful ignorance, to get rid of that, right? To be fearful with that, and wish that when can I get rid of these? And I will spend all my money for get rid of this powerful ignorance, and I will work very hard until fully get rid of this ignorance. So that attitude, if you apply when you do Dhamma practice, then you can see the benefit and the result swiftly. Jeśli analizujemy naszą postawę
postawy, motywacje nas praktykujących, to zauważymy, że faktycznie my przede wszystkim boimy się stale takich tymczasowych problemów, takich jak na przykład chorób. Kiedy ktoś zachoruje, boi się, ojej, bo może niedługo umrę. Jestem gotów wydać wszystkie pieniądze, wszystko co potrzeba na wszelkie sposoby, wszelkie kuracje, żeby tylko zdobyć leki. Ale nie boimy się przyczyny wszelkich cierpień, nie boimy się korzenia samsary. Nie boimy się tej podstawowej niewiedzy i wszystkiego, co z niej wynika. Skupiamy się tylko na tymczasowych cierpieniach, które są raczej skutkiem, są negatywnymi okolicznościami, a faktyczną przyczyną cierpienia jest podstawowa niewiedza i wszystkie emocjonalne splamienia, które z niej wypływają. Kiedy zrozumiemy, czym w tym ostatecznym sensie zrozumiemy, co jest korzeniem samsary, i urzeczywistnimy, pokonamy ten korzeń samsary, wtedy wszystkie te negatywne okoliczności znikną same z siebie. Mądry praktykujący skupia się przede wszystkim na pokonaniu tej podstawy, przyczyny wszystkich cierpień, którymi jest niewiedza. Mądry praktykujący powinien być gotów poświęcić wszystkie pieniądze, cały czas, wszystkie swoje siły na to, aby pokonać swoją podstawową niewiedzę. Jeśli ktoś ma taką postawę, to wtedy jestem pewien, że owoc ścieżki przyjdzie szybko. Okay, so this is a brief introduction of what is corrective view. To jest krótkie przedstawienie tego, czym jest właściwy pogląd.